Pokémon! Kim jest ten Gyro? Największa niewiadoma w Hunter x Hunter. Witam na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy o jednym z największych zagrożeń czyhających w świecie Hunter x Hunter, a zarazem o najbardziej tajemniczej postaci całej serii. Postaci, którą wielu fanów zupełnie pomija. Trudno się temu dziwić, bo w adaptacji anime została przedstawiona jedynie jako pozornie nieistotna, poboczna historia, która niewiele wnosi do głównej fabuły. Tymczasem w mandze historia wygląda nieco inaczej. Jedną z istotnych różnic między anime a mangą jest to, że Gyro pojawia się w tym samym mieście co Gon i Killua. Dosłownie w czasie, gdy przygotowywali się do walki o miejsce w drużynie walczącej z chimerzymi mrówkami. Minęli się wtedy dosłownie o włos. W mandze narracja prowadzi nas do tej właśnie sceny, gdzie pojawia się złowieszczy cytat. Gon i Gyro ostatecznie się nie spotkali, a Gyro opuścił to miasto i gdzieś zniknął. Czy było to dla nich szczęśliwe zrządzenie losu, czy nie? To pozostanie nieznane, dopóki w końcu się nie spotkają. Te słowa rzucają cień tajemnicy na przyszłość obu bohaterów. Są one na tyle mocne, że stawiają Gyro w pozycji kluczowej postaci dla dalszego rozwoju fabuły, być może nawet głównego antagonisty. Mimo że do tej pory jego wpływ na wydarzenia był znikomy, to jednak wiemy o nim zaskakująco dużo. No dobra, przybliżmy sobie teraz początki tej postaci i to, co ją ukształtowało, czyli jego dzieciństwo. Gyro od najmłodszych lat żył w obozie budowlanym. Zamiast zabawek miał narzędzia, a zanim nauczył się mówić, potrafił już mieszać beton i układać cegły. Tym razem to matka wyszła po mleko, a ojciec uczynił z niego niewolnika. Jak tam, chłopie? Wstałeś już? Gnojowica czeka na rozładunek i w oborze trzeba ogarnąć. Każdy jego dzień wyglądał tak samo. Po powrocie z pracy musiał siedzieć na górze piętrowego łóżka, bez słowa i bez prawa zejścia. Wyjątek stanowiła tylko toaleta, do której mógł wyjść 2 razy dziennie, ale musiał się wyrobić przed 21. Nauczył się spać bez ruchu, bo każdy skrzyp łóżka oznaczał brutalne pobicie. Przez ten styl życia, który zgotował mu własny rodzic, w wieku 7 lat ledwo potrafił mówić. Nie rób innym kłopotów. To była jedyna lekcja, jaką dostał od ojca. Dla większości brzmiałoby to jak chłodne pouczenie, ale dla niego to było wszystko. Jedyny prezent, jaki kiedykolwiek otrzymał od swojego ojca. I chłopiec trzymał się tych słów kurczowo, przez całe swoje krótkie i poszarpane dzieciństwo. W jego małym, zamkniętym świecie ojciec był kimś więcej niż tylko opiekunem. Był niczym Bóg. I nieważne jak bardzo był brutalny, wierzył, że jest mu potrzebny, że łączy ich jakaś więź. To przekonanie opierało się na 2 wspomnieniach. Pierwsze, gdy miał 5 lat i niemal umierał z powodu wysokiej gorączki, był pewien, że to właśnie ojciec czuwał przy nim całą noc, zmieniając mokre ręczniki i walcząc o jego życie. Drugie to to, że przez całe swoje życie nie usłyszał od ojca najgorszych możliwych słów. Odejdź lub nie jesteś mi już potrzebny. To już mu wystarczyło, by myśleć, że w oczach ojca coś znaczy, że jest choć trochę ważny. No ale w wieku 12 lat wszystko runęło, gdy inny chłopak zażartował z jego ojca. Gyro rzucił się na niego z pięściami. Został jednak pobity, a wtedy usłyszał prawdę, która złamała jego świat. To nie ojciec opiekował się nim podczas choroby, tylko jego sąsiadka. A jego ojcu było zupełnie obojętne, czy on umrze, czy też nie. Tamten moment wszystko zmienił. Po raz pierwszy zobaczył swojego ojca takim, jakim był i zrozumiał, że jego życie nic nie znaczy. Że świat nie ma dla niego miejsca. Niedługo po tym chwycił młotek, skończył z ojcem, zabrał pieniądze i odszedł. To wtedy narodziła się nienawiść. Głęboka uraza do całej ludzkości, która od tej pory będzie jego napędem. Tak zaczęła się droga Gyro, człowieka, który chciał zniszczyć wszystko. Po tych wydarzeniach zniknął na 10 lat i powrócił jako twórca NGL. Oficjalnie była to wspólnota żyjąca w zgodzie z naturą bez technologii. W rzeczywistości miejsce przemytu, eksperymentów i totalnej kontroli. Po kolejnych 10 latach NGL stało się niezależnym państwem, a Gyro jego niekoronowanym królem. Nikt nie znał jego twarzy, a jego decyzje miały realny wpływ na świat. Gyro miał jeden cel – zniszczyć ludzkość od środka. Chciał pokazać, że ludzie są zepsuci. Tak powstał narkotyk D2, substancja, która uzależnia i niszczy psychikę. Ale to był dopiero początek jego planu.
W tym czasie NGL stało się celem zewnętrznych sił. I to nie byle jakich. Królowa chimerzych mrówek w poszukiwaniu idealnego materiału genetycznego dla swojego potomstwa. Mrówki zaczęły pożerać mieszkańców regionu. Jedną z tych ofiar był właśnie Gyro. Ale w jego przypadku stało się coś nieprzewidywalnego. Większość ludzi po przemianie w mrówkę traciła swoją tożsamość, zapominała kim była i stawała się posłuszną częścią kolonii. Ale nie Gyro, on był inny. Jego wola była tak silna, że zachował wszystkie wspomnienia z poprzedniego życia. Nie tylko nie podporządkował się królowej, a po prostu odszedł. Nie zamierzał być pionkiem w grze kogokolwiek. Jego nienawiść do świata była tak potężna, że przekraczała nawet granice śmierci. W tym momencie Gyro przestał być człowiekiem, ale nie przestał być sobą. Ta niezłomna wola jest tu kluczowa, bo cały system NEN opiera się właśnie na sile woli i determinacji użytkownika. To właśnie te rzeczy pozwalają ujarzmić energię życiową i nadać jej konkretny kształt. A jeśli połączymy to z nowym wzmocnionym ciałem chimery, to mamy przepis na jednego z potencjalnie najniebezpieczniejszych złoczyńców w całym uniwersum Hunter x Hunter. Niestety autor mangi zostawił nam jedynie kilka fragmentów tej układanki. Nie wiemy kiedy i czy w ogóle losy Gyro zostaną dalej rozwinięte. Ale jedno jest pewne. Potencjał na naprawdę mocne wejście w fabułę jest ogromny. No i to tyle w temacie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Nie zapomnijcie zasubskrybować. Miłego dzionka i cześć!